Witajcie! Do tej pory dużo mówiłem o obsłudze ciągników siodłowych, podając różne informacje przydatne w codziennej pracy kierowcy zawodowego. Tym razem chciałbym opowiedzieć o samym ciągniku, na którym co tydzień nagrywam kolejne odcinki. A jest ku temu wyjątkowa okazja. Zapraszam na C+E i jedziemy z tematem. Do taboru Omegi Pilzno dołączył ostatnio unikatowy model MANA TGX, którego dzisiaj mam do dyspozycji. Co w nim takiego niezwykłego? To jubileuszowy 100-tysięczny egzemplarz MANA, który zjechał z fabryki w Niepołomicach. Ma kilka ciekawych elementów, które chciałbym Wam pokazać, zanim ciągnik trafi do jednego z kierowców. Tego MANA Omega kupiła w drugiej połowie listopada, więc można powiedzieć, że to nówka sztuka. Przy tej okazji była też możliwość, by nagrać kilka ujęć z samej fabryki. Wszystkiego pokazać nie mogę, bo proces produkcyjny w takich miejscach jest objęty tajemnicą. Ale kilka kadrów mam. Rzućcie okiem. Skąd wiadomo, że to 100-tysięczny egzemplarz? Naklejki widać na pierwszy rzut oka, ale w sumie nie są one żadnym potwierdzeniem, bo takie można byłoby nakleić w zasadzie na każdą ciężarówkę. No ale numeru VIN już sfabrykować się nie da. W tym ciągniku wygląda on tak. Ten 100-tysięczny egzemplarz MANA TGX Efficient Line 3 to wersja z silnikiem 460 koni mechanicznych. Jak wielu z Was pewnie zauważyło, przy kręceniu moich filmów zazwyczaj do dyspozycji mam MANA TGX z nieco mniejszą jednostką 440 koni. Co to jest Efficient Line? To wersja TGX-a nastawiona na ekonomiczną jazdę. Odpowiada za to kilka ciekawych systemów, jak choćby rozłączna sprężarka. Są też rzecz jasna zwiększające aerodynamikę owiewki, ale to nie wszystko. Najciekawszy jest tutaj system, który bazuje na mapach topograficznych GPS specjalnie przygotowanych pod samochody ciężarowe. Na ich podstawie program określa cały czas pozycję pojazdu i kiedy jest przed nim na przykład jakieś wzniesienie, dostosowuje prędkość w ten sposób, aby przejazd przez nie był jak najbardziej ekonomiczny. Dzięki temu ciągnik samoczynnie wjeżdża na wzniesienie z prędkością, która zapewni mu zmniejszone spalanie. Zasada działania tego systemu jest dość skomplikowana, ale jego obsługa to bułka z masłem. Jeśli chcecie sobie włączyć ten system, to musicie wejść w menu, potem pojazd, dalej ustawienia i na koniec nazwa tego systemu. Teraz jest włączony. Najważniejszą wartością jest tutaj tak zwany poziom Eco, który ustawiamy przyciskami w górę i w dół. Zmieniając te ustawienia, ustalamy, jaką maksymalną odchyłkę w regulowaniu prędkości może zastosować system. Napis minimum po lewej to maksymalna odchyłka poniżej ustalonej prędkości. Napis max po prawej to maksymalna odchyłka powyżej ustalonej prędkości. Jeśli ustawimy sobie żądaną prędkość na 80 km na godzinę, to maksymalna odchyłka powyżej wyniesie 89 km na godzinę, a poniżej 71 km na godzinę. Żeby pokazać Wam, jak to działa, wybrałem się na krótką przejażdżkę. I właśnie jadę starą czwórką z Rzeszowa w stronę Pilzna. Tu po drodze są wzniesienia, na których spróbuję sprawdzić działanie systemu. I w tym momencie pojawił nam się napis Eco. System rozpoznał wzniesienie i przełączył na bieg jałowy. Prędkość nam wzrosła do określonej odchyłki. W nowych ciężarówkach jest jeszcze kilka ciekawych rozwiązań, które warto pokazać. Ale to sobie zostawię na inną okazję. Teraz parę elementów wyposażenia, które wyróżniają ten model MANA. Mamy tutaj m.in. elektrycznie sterowaną klapę dachową. No i jeszcze taki wygodny stolik. Kiedyś ktoś z Was prosił o pokazanie regulacji fotela i kierownicy. Nawet było kilka takich komentarzy. Myślę, że teraz jest dobra okazja, żeby to pokazać, bo tu jest całkiem skomplikowany, super wygodny model. Te fotele resorowane są pneumatycznie, więc w zasadzie wszystko robi się samo. W podstawowej wersji możemy regulować pochylenie siedziska, pochylenie oparcia, wysokość siedziska, no i jeszcze pozycję wzdłużną. W
W tym egzemplarzu jest to trochę bardziej skomplikowane, ponieważ fotel ma dużo więcej dodatkowych regulacji. Sprawdźmy je po kolei. Zaczynamy od standardowego nachylenia siedziska. Tak regulujemy głębokość poduszki siedziska. Regulacja resorowania poziomego jest tutaj. Tu regulować można podłokietniki. Nachylenie górnej części oparcia zmieniamy w ten sposób, a nachylenie całego oparcia modyfikujemy tak. Tutaj z kolei mamy super rzecz, czyli wspomnianą regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i poduszek bocznych. Może pomóc na bolące plecy. W tym miejscu standardzik, czyli regulacja wysokości siedziska. Tu możemy zmienić twardość resorów pionowych. Tym przełącznikiem ustawiamy sobie szybkie wsiadanie i wysiadanie. Po prostu fotel nam się obniża, robiąc miejsce na nogi. I na koniec standardowa regulacja wzdłużna. Tyle. Dodam, że przy ustawieniu fotela kierowcy warto to zrobić tak, żeby mieć lekko zgięte ręce. Ułatwi Wam to manewrowanie kierownicą. Można powiedzieć, że kierowca Omegi, który dostanie 100-tysięczny ciągnik, będzie zadowolony z tego fotela. Mi się siedzi bardzo wygodnie. Tym bardziej, że na zewnątrz jest zimno, a ja włączyłem sobie ogrzewanie siedziska. No ale muszę wyjść i powiedzieć parę słów na koniec. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o nietypowy odcinek poświęcony 100-tysięcznemu Manowi z Niepołomic. Za tydzień wracam z nowym poradnikiem. Dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach. Zostawcie suba, jeśli chcecie, a ja jak zwykle życzę szerokości C+E. Do zobaczenia!